Rok 1997 w branży gier wideo był bez wątpienia rokiem kreatywnym. Były ku temu powody. Niedawno zadebiutował akcelerator 3D Fix Voodoo, a deweloperzy nieśmiało zaczynali eksperymentować z akcelerowaną grafiką 3D. Był to czas, gdy nie bano się eksperymentów, a rok 97 uświetniły takie tytuły jak Final Fantasy VII, Myth the Fallen Lords, Resident Evil, Turok, Postal, Fallout i MDK. Najbardziej dziwaczny tytuł, który przeszedł do historii jako pierwsza gra z użyciem karabinu snajperskiego. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik-Micielski, a to historia powstawania gry MDK. Zapraszam. MDK powstało w Shiny Entertainment w 1997 roku. Był to deweloper już całkiem rozpoznawalny, bo mieli na koncie niemały hit, a w zasadzie dwie części hitu. Ale zacznijmy od początku. Wszystko zaczyna się od Davida Perry'ego. Zaczynał on jako domorosły programista gier na komputery 8-bitowe i był autorem książki poświęconej programowaniu na ZX Spectrum, a to wszystko w wieku 17 lat. Szybko rozpoczął pracę w brytyjskiej firmie Microgen, produkującej gry również na komputery 8-bitowe. Miał swój wkład w porcie Pyjamarama na komputery Amstrad. Był to dość głośny tytuł w tamtych czasach, choć dziś pewnie nikt o nim już nie pamięta. Po wypuszczeniu przez Sinclaira Spectrum 128 David opuścił Microgen z postanowieniem stworzenia kiedyś własnej firmy i pracy na własny rachunek. Dalej przyczynił się do powstania Ikari Warriors na Spectrum, a niedługo później dołączył do Prop Software, gdzie poznał Nicka Brutiego. Wspólnie będą pracować nad kilkoma grami, jak na przykład Dender 3. W kolejnych latach obaj zaprojektują grę Supremacy, ale prawdziwy przełom nadejdzie na początku lat 90., gdy Sega wypuści swojego Mega Drive'a tudzież Genesisa. Dość szybko zaproponowali pracę nad grami na tę platformę. Pierwsza, The Terminator, była całkiem udana, choć nie byli zadowoleni z końcowego efektu. Jak wspomina Dave, wynikało to z tego, że działali zupełnie po omacku, rozgryzając system. Choć trzeba przyznać, że zaprezentowali coś, czego wcześniej jeszcze nie widziano. Fotorealistyczną grafikę. Tak, sprite'y w grze były powycinane z filmu, oczywiście sami zagrali w swojej grze. Na przykład Dave'a znajdziemy w postaciach przeciwników. Po wydaniu Terminatora Virgin posadzili przed nimi grafików 2D, którzy łamali ręce na 3D Studio, próbując coś na nich wycisnąć. Co prawda dwuwymiarowy Earthworm Jim 2 sprzedał się wcale nie gorzej niż część pierwsza, czego niestety nie można powiedzieć o Earthworm Jim Special Edition, która pojawiła się na nierokującej dużej nadziei Sega CD. Jednak Playmates naciskało, że chcą kolejną grę i to na miarę dżdżownicy Jima. W głowach deweloperów narodził się dziwaczny projekt, który roboczo nazwano MDK. Pomysł gry wyszedł od Nicka Brutiego, który przyszedł kiedyś do Dave'a i zapytał, czemu nie ma gry, w której można strzelić przeciwnikowi w oko z odległości 1 mili. Pomysł spodobał się Perry'emu, więc zaczęli wspólnie przygotowywać storyboardy, aby zaprezentować je Playmates. Pierwszy pokaz nie zachwycił. Pokazano go na nieruchomych obrazkach i choć pomysł Nicka Brutiego z karabinem snajperskim umieszczonym na głowie brzmiał ciekawie, jakoś to ich nie przekonało. Dave za drugim razem przygotował prezentację w 3D. I tym razem Playmates oszaleli ze szczęścia. Z miejsca zaproponowali, że zrobią z tego serial CG. Tak, MDK miał mieć swój serial, jednak czekał na Perry'ego spory zawód. Shiny podlegało już wtedy pod Interplay, które nie podpisało umowy ani na serial, ani na linię zabawek. Było to dziwne zachowanie ze strony Interplayu, ale ci podejrzewam, że chcieli zrobić to bez Playmates i zagarnąć nie kawałek tortu, ale cały tort dla siebie. Dave Perry, sfrustrowany nieudanym dealem, jednak nie porzucił projektu MDK. Zaczął pracować nad nim z całych sił. Tutaj ciekawostka. Playmates, które produkowało zabawki, chciało uruchomić linię zabawek dla dzieci opartą o grę, której skrót brzmiał Murder, Death, Kill. Dziwne, nie? No właśnie, zanim poznamy czym jest MDK, co w ogóle oznacza ten skrót? Nigdy tego nie wyjaśniono. Zaczęto rozszyfrowywać skrót na wiele różnych sposobów, choć chyba najpopularniejszym było właśnie Murder, Death, Kill, co idealnie oddawało czym będzie gra, choć w kwestii brutalności MDK sporo brakowało do ówczesnych królów strzelanek jak Doom czy Quake, ale właśnie na słabościach tych obu gier oparto nowatorski pomysł MDK. Ani w Quake'u,
Ani w Doomie nie było karabinu snajperskiego. Gracz mógł strzelać z dalekich odległości do przeciwników, owszem, ale było to jak strzelanie do zlepka pikseli. To jeśli mógłbyś przybliżyć celownikiem przeciwnika tak, że głowa wypełniałaby cały ekran i oddać satysfakcjonujący strzał prosto w czachę albo w oko. Wbrew pozorom technicznie było to dość skomplikowane zadanie. Wymagało to dokładnych przeliczeń matematycznych, a w tym w ówczesnych grach po prostu się oszukiwało. Widać to było na przykład w Doomie. Nie musiałeś celować precyzyjnie, nie było nawet celownika. Wystarczy, że mniej więcej byłeś skierowany w stronę przeciwnika, aby gra zaliczała jako strzał trafiony. Jednak ta technika w przypadku MDK nie mogła się sprawdzić. Gracz miał mieć możliwość strzelenia przeciwnikowi precyzyjnie, na przykład w określoną kończynę. Shiny doskonale wykorzysta ten motyw, umieszczając na przykład malutką tarczę na cygarze jednego z kosmitów, tym samym zachęcając do precyzyjnych trafień. Zanim przejdziemy dalej do kwestii technicznych, to czym w ogóle jest MDK? Jak to bywa u Shiny, historia jest absolutnie zakręcona. Zaczyna się od doktora Fluxa, który buduje stację orbitalną, na którą zostaje wystrzelony laboratoryjny cieć Kurt Hektik. Wszystko po to, aby zbadać dziwne zjawisko kołnierzowej orbity, a w którą nie wierzył nikt poza samym doktorem. Orbita okazuje się jednakże złudzeniem. Znudzony i sfrustrowany doktor buduje robotycznego psa Maxa, który posiada 4 ręce i 2 nogi. Jakiś czas później zauważa dziwną energię, która zmierza od strony Słońca. Wysyła sygnał alarmowy, ale zostaje całkowicie zignorowany. Wykorzystują to obcy, którzy osadzają na Ziemi pojazdy wielkości miast, które niszczą ziemskie siły i zaczynają wysysać zasoby mineralne Ziemi. Doktor Flux postanawia działać, wysyła przeciw obcym Kurta odzianego w specjalny skafander i karabin snajperski umieszczony na głowie. Shiny, tworząc MDK, zdawało się nie mieć zbytnio planu. Poziomy są dziwaczne, a czasami ma się wrażenie, że zostały stworzone jako eksperymenty do testowania broni snajperskiej. Karabin Kurta był faktycznie pewnego rodzaju game changerem. 100-krotne przybliżenie dawało możliwość trafienia przeciwnika, którego normalnie widzieliśmy jako zlepek kilku pikseli gdzieś w drugim końcu mapy. Twórcy dorzucili kilka dodatkowej amunicji, mamy granaty snajperskie, pociski naprowadzające itd. Ale elementem, który wciąż grze towarzyszy, jest szaleństwo i niesamowita swoboda twórcza. Shiny nie blokowało się w implementacji nowych pomysłów. Jak wspomina David Perry, w którymś momencie ktoś rzucił pomysł, że fajnie by było, jakby w grze można było śmigać na snowboardzie przy muzyce z Jamesa Bonda. I takie poziomy powstały. Nikt nie kwestionował tego, czy to się klei do kupy, czy nie. Nie miało to znaczenia, jeśli coś było fajne, było umieszczane w grze. MDK to też niesamowicie szalone pomysły, jak kultowa najmniejsza bomba nuklearna, czy najbardziej ciekawa bomba na świecie. Pomysłów panom z Shiny zdecydowanie nie brakowało. Naprzeciw Kurta stają całe tabuny przeciwników. Co ciekawe, można też ich zranić. Trafiony przeciwnik w nogę zaczyna kuleć, a przycelowanie w głowę od razu pozbawia go życia. Przeciwnicy posiadają nawet pewną inteligencję. Chowają się w okopach, wychylając za osłon, czy próbują flankować. Twórcom również udało się przemycić kilka fajnych smaczków, jak ten, gdy niszczymy kibel jadąc na snowboardzie, a ze środka wylatuje ludek na klopie czytający gazetę, czy zbierając ikonkę Earthworm Jima na najbliższego przeciwnika spada krowa, co było bezpośrednim nawiązaniem do pierwszego poziomu dżownicy Jima. Choć nie ma tego wiele, to MDK udało się również kilka razy zawrzeć dość prosty environment storytelling, jak na przykład poziom z basenem. Grę zaprojektowano pod procesory Pentium. Było to dość ryzykowne w tamtym czasie. Pentium nadal było dość drogie i nie było aż tak jeszcze popularne. Jednak poniżej gra po prostu się nie uruchamiała, ale i na to Shiny znalazło sposób. Dzięki specjalnemu cheatowi gra była możliwa do odpalenia na procesorach 486. Było to niezwykle osobliwe. Wyobraźcie sobie, jakby dziś istniał cheat, który dziś uruchamiałby procesory CUDA i śledzenie promieni na zintegrowanych kartach graficznych. Niemniej Pentium było niezbędne, aby uzyskać stały klatkarz, który wynosił dokładnie 30 klatek na sekundę. Ani mniej,
ani więcej. Rok 1997 nie był rokiem, w którym można było zrobić grę zachwycającą w pełni trójwymiarową grafiką. Shiny było tego w pełni świadome, dlatego gra korzysta z dużych, pustych przestrzeni ze sprytnym oteksturowaniem, dzięki czemu całość uzyskała bardzo ciekawy i zarazem nieziemski wygląd. Wszystkie tła zostały zbudowane z poligonów, ale postać Kurta została wykonana jako płaski sprite. To ciekawe założenie, bo na początku, jak i na końcu każdego etapu Kurt jest w pełnym 3D, więc dlaczego? Chodziło o optymalizację gry pod kątem ówczesnych, nie najmocniejszych procesorów. Podczas normalnej rozgrywki atakują nas chmary przeciwników. Dorzucenie jeszcze postaci 3D na pewno mocno by nadwątliło 30 klatek, w które od początku celowano. Metodą prób i błędów uruchamiano program i sprawdzano, czy gra się mieści w 30 FPS-ach, czy nie. Jeśli nie, wyrzucano część tekstur czy obiektów i wracano do testów. I tak w kółko. To dzięki temu gra składa się bardzo często z dużych, nieocieniowanych poligonów lub czarnych plam, które wbrew pozorom dały fajny efekt stylistyczny. Czasami twórcy zaskakiwali dość niecodziennym pomysłem, jak poziom drugi, składający się z obiektów przypominających lustro i odbijających tło. Nie było to oczywiście śledzenie promieni, ale dość prosta sztuczka. Niemniej w 1997 roku efekt był piorunujący. Gra została zaprojektowana głównie pod generowanie oprawy software'owo, stąd też wspomniany wcześniej wymagany procesor Pentium. Później gra dostanie patch na akceleratory graficzne, który potężnie grę przyspieszy i dorzuci filtrowanie tekstur, ale będzie miało to pewną wadę. Tekstury będą w niższej rozdzielczości niż w przypadku renderowania software'owego. Wynikało to z niewielkiej pamięci wideo 3DFX Voodoo, które posiadało jej jedynie 4 MB. Obniżenie jakości tekstur z jednoczesnym filtrowaniem było dość popularnym zjawiskiem w latach 90. Pewnym rozwiązaniem było wyłączenie filtrowania tekstur w trybie Direct 3D, ale i tak nie osiągało to takiej ostrości obrazu jak w trybie software'owym. Różnica jest dość znaczna. Tekstury 512 na 512 pikseli w trybie software'owym kontra 256 na 256 pikseli z akceleracją Voodoo. Wykorzystanie karabinu snajperskiego wymagało jeszcze jednej ciekawej rzeczy, która będzie rozwijana w kolejnej grze studia Giants Obywatel Kabuto. Otóż poziomy, czy też fragmenty poziomów, bo te były oddzielone długimi korytarzami, które ukrywały loading, niezależnie jak wielkie, musiały przeliczać od razu wszystko, co się na nich znajduje, również przeciwników. Nie można było ich ukryć i pokazać, gdy Kurt zbliżał się do danego miejsca. Wykorzystanie snajperki wymuszało, aby wszystko było od razu pokazane, tak aby gracz celując z jednego końca mapy widział, co robią przeciwnicy w drugim końcu. Jak wspomniałem, w Giants ta technika zostanie wykorzystana do tworzenia kilkunastokrotnie większych map. Niemniej tutaj wymagało to oczywiście odpowiedniej mocy przerobowej. Dzisiaj w grach często widzimy level of details, czy w dalszych odległościach obiekty po prostu zanikają. MDK nic nie obcinał, wszystko było od razu pokazane na planszy. David Perry był z tego wyjątkowo dumny. Jak wspominał, to pierwsza gra na PC, która nie obcinała obiektów w tle, ani nie korzystała z mgły, aby ukryć, co jest ukryte dalej. Jeszcze ciekawostka, przy pracy nad grą Messiah David Perry wymyślił wariację Level of Detail. Gra w zależności od mocarności sprzętu zmniejszała lub zwiększała ilość poligonów na scenie, aby zachować odpowiedni framerate. Myślę, że pomysł na technologię zakiełkował właśnie podczas produkcji nad MDK. Jak wspomniałem, obcy mogli być trafieni w kończyny, dlatego dla każdego pocisku była obliczana trajektoria, jak i to, gdzie pocisk trafi. To ciekawe, bo pierwszą grą, w której były generowane kule 3D, jest uważany Max Payne, ale MDK zrobiło to 4 lata wcześniej. Jeśli zastanawialiście się jeszcze nad animacją Kurta, to nie była ona animowana z ręki. Wykorzystano do tego celu motion capture, tylko dla tej jednej funkcji firma zakupiła sprzętu za $135 000, choć oczywiście sam sprzęt przyda im się też w kolejnych produkcjach. Zadziwiające, ale nad MDK pracowało jedynie 6 osób przez 12 miesięcy. Dziś to nie do pomyślenia, ale wtedy
talent i odpowiedni ludzie pozwalały uzyskać tak rewelacyjne efekty. Dziś MDK zestarzał się, no cóż, średnio. Gra nadal potrafi urzec fajnym klimatem i intensywną rozgrywką, ale widać, że to produkt zeszłej epoki. Nie znaczy, że gra wypada źle, wręcz przeciwnie. Pomysły, jakie zaserwowało Shiny, nadal bawią i są dziwaczne, pomimo że od premiery upłynęło już 25 lat. Gra doczeka się jeszcze części drugiej, ale to już zupełnie inna historia. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube'a.